Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. W zeszłotygodniowym wpisie w mojej szufladzie demonstrowałem Wam sposoby podłączania modeli GPT do czata GPT, więc w dzisiejszym nagraniu chciałbym Wam zademonstrować coś nieco innego, czyli podłączanie aplikacji do czata GPT. Generalnie całość wygląda bardzo podobnie, ale dzisiaj też chciałem Wam pokazać narzędzie do wyszukiwania połączeń lotniczych, ponieważ te wyszukiwarki internetowo często mamy z nimi problemy dostępnościowe, więc dzisiaj pokażę Wam, jak do czata GPT podłączyć Skyscanner, wyszukiwarkę lotów. Od czego zaczynamy? Oczywiście od przełączenia się na czat GPT. Edycja. Punkt wstawiania na początku. Ja w tym momencie korzystam z wersji mobilnej, tak więc tutaj nie wszystkie funkcje naszego Skyscannera będą dostępne. Na przykład możliwość od razu rezerwowania lotów, płacenia za nie z poziomu VoiceOvera na urządzeniu mobilnym jest to nadal niedostępne, ale z poziomu przeglądarki, gdybyście korzystali właśnie z tych samych funkcji, to bez problemu będziecie mogli od razu przejść do rezerwacji. Najpierw chciałbym Wam pokazać, jak tutaj sobie połączyć naszego czata GPT, nasze konto z aplikacją, w tym wypadku Skyscanner. Przycisk. Przechodzimy do menu, lewy górny róg w Zamknij menu. kontekście aplikacji mobilnej. Wyszukaj. OpenAI. Otwórz ustawienia. Obrazy. Aplikacje. Przycisk. Klikamy sobie w przycisk aplikacje. Menu. Przycisk. Aplikacje. Modele GPT. I tutaj Przycisk. mieliśmy w zeszłym tygodniu, o tym pisałem we wpisie na mojaszuflada.pl o modelach GPT. Tutaj demonstrowałem akurat, jak korzystać z asystenta zakupowego Allegro. Aplikacje. A poziom wcześniej, czy element wcześniej mamy do czynienia z aplikacjami. Klikam Aplikacje. sobie w aplikację. I tutaj Model GPT, oczywiście przycisk. mamy mnóstwo najróżniejszych Znak oto propozycji. Modele Aplikacje. HGPT. Aplikacje. Menu. Dobra. Przycisk. Aplikacje. Modele HGPT. Wyszukaj aplikacje. Pole tekstowe główne. Wyszukaj Punkt aplikacje, orientacyjny. pole Punkt tekstowy. edycyjne. Edycja główna. I Punkt tutaj, orientacyjny. Wyszukaj aplikacje. tak jak Tryb wspomniałem, znaków. mamy Punkt mnóstwo wstawiania na początku. aplikacji, więc Wielkie E. zamiast je przeglądać, Wielkie S. Wielkie E. Spacja. N. K. M. K. K. G. Y. ja po prostu wpisuję sobie Sky, Return. Return. daję return Skyscanner. i mamy tutaj od razu wyniki wyszukiwania. Nas interesuje Skywatch. nie Search Skywatch Data. ani inne Łącze. rzeczy, Skyscanner. tylko Skyscanner. Połączona aplikacja. Łącze. Tutaj mam akurat ja informację, że już aplikacja jest połączona, no bo ja mam ją połączoną. Po prostu chciałem Wam zademonstrować, jak do tego Skyscanner. dochodzimy. Jak Think klikamy Połączona aplikacja. w Łącze. ten Są element, to parę normalnie jesteście pytani, proszeni o możliwość właśnie podłączenia czata czy aplikacji Skyscanner do Waszego konta ChatGPT. Są tam oczywiście informacje o Zrzut ekranu. Zrzutek. What's the help the data in a print of from to can. zgodach, jakie wyrażacie na przetwarzanie danych i w jakim zakresie one będą przetwarzane. Tutaj u dołu ekranu Warunki świadczenia usług. Otwórz warunki korzystania też z usługi. macie Wiersz 7. informacje, Kategoria. Warunki nawet świadczenia jak usług. już jesteście podłączeni, jak widzicie, moje konto jest połączone z aplikacją Skyscanner. Tutaj można sprawdzić, na co się zgadzamy. Zasady ochrony No i kategoria. klasycznie Zasady ochrony wersja. ja Kategoria. tutaj szukam Witryna internetowa. przycisku Kategoria. Programista. Kategoria. rozpocznij Funkcja. rozmowę, czy Kategoria. nowy czat. Kategoria. Informacja. Bo normalnie Więcej. to Są parent block. Więcej. Po prostu wybieram sobie Skyscanner z opcji. Zrzutek. Flick. Czekajcie. Rozpocznij. Więcej. Rozpocznij czat. Przycisk. Rozpocznij czat, klikam. Nowa I wiadomość. u Was to Tekstowa. zakończy Edycja. się Tryb znaków. po podłączeniu w Wstawiania ten na sam początku. sposób, czyli będziecie mieli standardowo pole edycyjne. Dodaj. Przycisk. Usuń. Przycisk. I Skyscanner. u góry okna macie informację, że w tym momencie prowadzicie rozmowę z aplikacją Skyscanner. Usuń. Dodaj. Nowa wiadomość. I o co Pole możemy tekstowe. Edycja. zapytać? Tryb znaków. Punkt No wstawiania na to końcu. zapytam na przykład. Wejście monitora Braille'a. Będzie tak, Kropki powiedzmy. 4,6. Szu, U. Z. Z. U. K. A. M. szukam Szuk P. O. E. O. C. Z. E. N. I. A. Spacja. Połączenia. L. O. T. N. I. C. Z. E. G. O. Spacja. Lotniczego z A. T. O. W. I. C. Spacja. Katowic D. O. Spacja. do Kropki. A. R. S. Z. A. W. I. Spacja. Warszawy.
N, na A, spacja, krzyży, 1, pierwszego 1, M, A, J, A, spacja, maja W, spacja, w W, G, O, D, Z, I, N, A, C, H, spacja, godzinach P, R, Z, E, D, P, O, E, U, D, N, I, O, W, I, C, H, kropka, przedpołudniowych. spacja, kropki 4, wielkie I, wielkie I, wielkie O, spacja, O K, T, U, R, E, której J, spacja, S, O, są spacja, są, T, A, K, I, E, spacja, takie L, O, loty T, Y, I, i spacja, I, L, E, ile? spacja, K, O, S, Z, T, U, J, O, kropka, kosztują, Ile kosztują? kropka, znak zapytania, kosztują. I wysyłam Zatrzymuję wejście monitora wiadomość do Braille'a. czata. Co ciekawe, to jest funkcja, nawet nie jestem pewien, czy, ale wydaje mi się, że tej aplikacji mobilnej ChatGPT, że w momencie, gdy informacje są przetwarzane, Dyktowanie, przycisk, jeszcze się upewnię, nowa że wyszło nam wiadomość, pole wiadomość, tekstowe, edycja, tryb znaków, punkt Tak. wstawiania na początku. to aplikacja wibruje, czyli w momencie, gdy pojawia się pełna odpowiedź, mamy taką dłuższą wibrację. Niestety aplikacja chwilę zbiera informacje o połączeniach, sięga do różnych źródeł, więc chwilkę to trwa. Nie jest to tak błyskawiczne udzielanie odpowiedzi, jak klasycznie jesteśmy przyzwyczajeni do czata GPT, no ale mimo wszystko jest to o wiele szybsze niż przegrzebywanie się gdzieś tam przez różne wyszukiwarki lotów i połączeń. I co do zasady, tak jak wspomniałem, w momencie, gdy pojawia się pełna odpowiedź, to aplikacja ChatGPT, mówimy o aplikacji mobilnej, po prostu wibruje telefon nam w dłoni, wtedy wiemy, że już mamy do czynienia Sprawdzam teraz konkretne z loty na 1 maja z pełną Katowic. informacją. Szukam połączenia lotniczego z I Katowic tu do mamy Warszawy tak. na 1 maja w godzinach przedpołudniowych. O której są takie loty i ile kosztują? Moje pytanie, Sprawdzam teraz konkretne loty na 1 maja z Katowic do Warszawy i odfiltruję te przed południem wraz z cenami. Sprawdzam ceny i godziny dla 1 maja rano na trasie Katowice, Strzałka, Sprawa, Warszawa. informacje, co robi, nam Dostępne relacjonuje czat. Myślał przez 15 sekund. Mamy informację, Dostępne czynności. jak długo myślał. Squidridge, skrystanner, przycisk. Reklama. Tums up, przycisk, tums down. Najlepsze, najtańsze, najszybsze. Dostęp Katowice, Warszawa. 1 maj. Punktor. W jedną stronę. $45. Dostępne No, czynności. zapomniałem napisać, żeby w złotych podał. Za osobę. Lot logo, obrazek. Lot. 8:30. Czyli linia lotnicza Dostępne LOT, czynności. 8:30. 8:30 z Katowic, KTW. 0 godzin, 50 minut. 50 minut, Bezpośredni. bezpośredni, 9:20. 9:20 na miejscu, Porównaj oferty na Skrystannerze. W Warszawie. Katowice, Warszawa. $45. 1 maj. I Punktor. tak to W jedną wygląda. stronę. Jeszcze jakiś lot? Punktor. W jedną stronę. $45 za osobę. Lot logo. Lot. 15:10. No to już 15:10, Dostępne czyli czynności. już nie w godzinach przedpołudniowych. W ten sposób możecie pytać czata GPT, właściwie Skyscanner, o wszystko, o loty łączone w najróżniejszych terminach, z przesiadkami, bez przesiadek, w różnych opcjach, gdzie będą najtańsze, w jakich terminach, godzinach, dniach tygodnia, żeby wyszukał Wam na przykład najtańsze połączenia w danym kierunku, w tygodniu na przykład, tak, żeby to nie był konkretny dzień, tylko gdy szukacie tanich połączeń, to prosicie, żeby Wam wyszukał, powiedzmy, od poniedziałku do piątku najtańszych połączeń na danej trasie. Wtedy nie musicie sami przeklikiwać się, zmieniać, bo z mojej perspektywy to akurat działa najgorzej, czyli zmiana dat czy lokalizacji w tych wszystkich kreatorach, wyszukiwarkach. Tak więc polecam pobawić się nie tylko Skyscannerem, ale także pobawić się w wyszukiwanie innych przydatnych aplikacji, bo jak widzicie, dzięki temu, że możemy je sobie podpiąć do czata GPT, no to możemy w dostępny sposób korzystać z najróżniejszych opcji, funkcji różnych zewnętrznych aplikacji. Bardzo polecam. Polecam też zasubskrybowanie kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Wtedy raz na 2 tygodnie będziecie otrzymywać informacje o nowościach pojawiających się na moim kanale. A póki co bardzo Wam dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko i zapraszam na kolejne vlogi z mojej szuflady. Piotr Witek.